Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Kolejny dzień w Himalajach. Dzisiaj przepiękna pogoda. Typowa jesienna Polska, deszczowa i pochmurna. A my dzisiaj będziemy zdobywali jedną z najważniejszych i najbardziej znanych przełęczy. Przełęcz Chola Pass. Jest to podobno jedna z najtrudniejszych przełęczy tutaj. Ja oglądałam parę filmików dotyczących tej przełęczy i wszyscy mówili zgodnie, że to była najtrudniejsza rzecz, jaką zrobili w życiu. Zobaczymy, jak nam pójdzie. My jesteśmy troszkę zmęczeni po wczoraj. Wczoraj był bardzo wyczynowy dzień i właśnie widzę się, przepraszam, ale od 3 dni się nie widziałam w lustrze. Widzę, że mam nos jak rasowy, powiedzmy to himalaista, nie alkoholik. Tak wygląda nasza droga. Zazwyczaj, że często gęsto są dwie różne trasy i ja zawsze wybieram tą gorszą, więc teraz czekamy na chłopaków, żeby nam wskazali tą lepszą i idziemy za nimi. Jak widzicie, szlak jest oznaczony podobnie jak i w polskich górach. W przypadku śniegu są takie paliki, które będą wystawać ze śniegu i wskazywać drogę. Chola Pass znajduje się właśnie przed nami. To jest to siodło, które mamy dosłownie na środku ekranu, ale to jeszcze nie wszystko, bo później jak wejdziemy na to siodło, to musimy odbić w lewo pomiędzy te dwie góry i tam będzie taki prawdziwy szczyt tej przełęczy. Pogodę dzisiaj mamy niesamowitą. Wszystko widać. Na pewno będzie się super szło przez ten lodowiec, jak dalej będzie padał taki deszcz ze śniegiem. Początek traski troszkę w górę, jak słyszycie po mojej zadyszce. Natomiast potem na początek pierwsze pół godzinki ma być spoko, a potem będziemy się wspinać 4 godziny na Chola Pass. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. Dzisiaj, tak jak i wczoraj, idzie z nami Santos, czyli nasz porter. To jest z powodu tego, że te szlaki są tutaj niebezpieczne i lepiej trzymać się razem. Zazwyczaj Santos chodzi własnymi ścieżkami i zazwyczaj jest pierwszy niż my. Tylko raz przybył później pierwszego dnia, bo gdzieś zabalował po drodze. A tak to on ma tyle siły w nogach, ja go tak podziwiam. Chciałabym być taka wysportowana jak on. Dlaczego musieliśmy wyjść tak wcześnie? Ponieważ jeżeli nie dojdziemy do Chola Pass przed 11, to później będzie bardzo trudno przejść. Podobno zrywają się tam takie wiatry, że Chola Pass jest praktycznie nie do przejścia, więc robimy wszystko, żeby wyjść tam i być przed 11. Ja się po wczorajszym spacerze nabawiłam jeszcze większego kataru i trochę bólu gardła. W ogóle jak spaliśmy w nocy, to i wczoraj i dziś to jest tak suche powietrze, albo tak mroźno ostre, że jest bardzo ciężko oddychać, nie możemy się wyspać. Ja nie mogłem oddychać w nocy, ani przez usta, ani przez nos. Aha. Bardzo się namęczyłem. Ale i tak jakoś przespałem tą noc w porównaniu z innymi, więc nie ma tragedii. Właśnie rozmawialiśmy z Subaszem i Subasz powiedział, że wejście na Chola będzie porównywalne do Kalapatar, tylko że będzie tam jeszcze śnieg i lód, czyli będzie 3 razy gorzej. Nie wiem, gdzie znajdziemy siłę, ale jeśli nie widzieliście wczorajszego odcinka, to była z Kalapatar. Bardzo polecamy, bo mieliśmy super widoki. No i jeszcze zapomnieliśmy się pochwalić, że wczoraj Subasz nam powiedział, że na 5 polskich grup, które prowadził w tym roku, tylko my weszliśmy na Kalapatar. Prawdopodobnie będziemy tego dzisiaj żałować, ale zobaczymy. O Boże, jeszcze nie ma 8, a my już taki wysiłek. Musimy jakąś sobie nagrodę za to wymyślić. Kochanie, co mi dasz za to, jak się tu wespnę? W dupę dostaniesz tak, że ci się zachciało. Nie przełęczę pogonywać. Jeszcze przed nami trochę do góry, a to nie jest sam szczyt. A za nami się przepiękne góry wyłaniają z chmur i z mgły. Ta akurat jest to Bucza. To naprawdę bardzo, bardzo majestatycznie. Z tego też, co się wczoraj orientowałam na mapie, to będziemy szli przez 2 przełęcze. Druga będzie 500 i przynajmniej na mapie nie miała nazwy. I potem będziemy szli przez lodowiec. I wczoraj się Subasz nas pytał, czy mamy raczki.
A my tak, raczki mówisz. Pytaliśmy się w Katmandu, czy potrzebujemy raczki. Powiedzieli, że nie. A Subasz, jest dużo lodu i śniegu. Potrzebujecie. Więc nie mamy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Trzymajcie kciuki. Takie tam wakacje. Wakacje życia. Jeszcze za to płacimy. Nie dość, że płacimy, to jeszcze płaczemy. Weszliśmy na pierwsze siodło, a tu nam się momentalnie drugie pokazało. Także cały czas do góry, a to jeszcze nie główna przełęcz. Zdobyliśmy przełączkę numer 2. Jesteśmy na siodle. Wszyscy tu odpoczywają. My też pewnie odpoczniemy. Śniegu coraz więcej. Ale na razie jest ok. Nie ślizgamy się. No dobra, wyłoniła się kolejna ściana. Widać, że będziemy w tamtą stronę szli. Mam nadzieję, że tylko ją obchodzimy, a nie na nią wchodzimy. Dotarliśmy do podobno najtrudniejszej części. Nie wiem, czy to już sam szczyt, czy nie. Ale ja to w ogóle tak sobie mam przemyślenia takie, że dla mnie najtrudniejsza część to też jest taka, że my idziemy 2 godziny, a jest 7:40. Można by się trochę tak wyspać. Albo chociaż nawet nie wyspać, bo tu się nie da wyspać, ale pospać. Masakra. Patrzcie, jakie piękne kolory mają tutaj skały. Gdyby tylko było słońce, to na pewno nie byłoby takie ładne. Tej wersji się trzymamy. Obecnie wchodzimy prawie pod pionową ścianę, więc każdy się zatrzymuje na każdym zakręcie. Stara się złapać kilka oddechów. O Boże, zawrot to nic. Jak widzicie, tutaj same kamienie. Trzeba bardzo uważać, bo spadają naprawdę. Śniegu dość sporo, więc jest ślisko. Ale póki co idziemy do góry. Cieszymy się z małych sukcesów. Ja obiecuję, że się nauczę kto śpiewa tę piosenkę o tych małych sukcesach czy rzeczach, czy jak to się nazywa. W każdym razie weszliśmy na kolejne siodło. Aha. Podobno nie jest ostatnie, ale tak jak mówiliśmy, cieszymy się z tych małych rzeczy. A jeżeli jeszcze mogę taki prywatny komentarz wtrącić, to nie dość, że jest zimno, to przynajmniej zaczął padać śnieg. Jest super, przepraszamy za nasze oddechy, ale tyle co tu weszliśmy i stwierdziliśmy, że musimy się nagrać, bo musimy się cieszyć z tych naszych sukcesów. Dawaj pionę. Jej. Przewodnik powiedział, że do szczytu jeszcze tylko godzinka i że to już naprawdę było najtrudniejsze. Zobaczymy, ocenimy. W każdym razie Gabi jest hardcorem, nie odpoczywamy. Cały czas góra, dół. Jak widzicie, raczej taki kamienny krajobraz, ale dużo więcej nie widzimy, więc też do końca nie wiemy, jak to wygląda, jak jest słoneczko. Przekraczamy kolejny strumień. Tutaj, jak widzicie, tam dalej droga się pnie do góry. Także trzeba uważać, gdzie się stawia stopy. Udało się. I teraz tylko do góry. Jesteśmy w trakcie wyjścia do góry. Jak widzicie, coraz więcej śniegu. Ja tu się przytulam do słupa. A nasz porter jakby nigdy nic, słucha muzyki i czeka, aż będziemy gotowi pójść dalej. A on to ma niespożyte siły. No i słuchajcie, przyszła zima. My w tym roku raczej na bakier jesteśmy ze śniegiem, a tutaj normalnie pada, leży, można lepić bałwana. Ja tylko dodaję, że weszliśmy na przełączkę numer nie wiem ile. Byłoby miło, gdyby to była ostatnia. Chłopaki już tańczą, więc może to dlatego, że jest, ale jakoś mi się jeszcze nie wydaje. Zobaczymy. A masz. Dziękuję. Jakbyście nie wiedzieli, to tutaj jest jezioro, ale całkiem zaśnieżone i zamarznięte. A patrzcie, jak fajnie się idzie po śniegu. Zobaczymy, jak długo. Nie powiem, trochę ślisko się idzie. Trochę się zjeżdżają stópki po tym śniegu. Jest taki właśnie zamarznięty śnieg pod tym puszkiem. Okrążamy to jezioro niczym staw nad morskim okiem. Jest tylko zapewne trochę wyżej i trochę zimniej. Trzeba się trochę bardziej wspinać. Tutaj macie Cholla Lake w pełnej okazałości. Obecnie kompletnie zamarznięte, ale jakby był widok, jakby było słońce, to by na pewno było pięknie. Jest duże, a my go okrążamy.
Patrzcie, jaki tam lód wystaje z tego jeziora. Tam ktoś idzie. A tam ktoś idzie. To znaczy, że tam wiedzie nasza wędrówka po tym lodzie. Widzicie te bryły lodu tutaj wszędzie? To wszystko tutaj to jest lód. Patrzcie, po jakim lodowcu będziemy teraz szli. To jest normalnie lodowiec, żadne skały, czysty lód, wszędzie pobudowany. No i musimy go przejść teraz, żeby zacząć schodzić z przełęczy Czola. Witamy wszystkich z przełęczy Czola. Z lodzikiem. Jak widzicie, lodziku trochę więcej niż to, co Gabi trzyma. To wszystko za nami to jest lód. My teraz będziemy przechodzili w tą stronę i będziemy cały ten lodowiec musieli jakoś przejść, więc jesteśmy podekscytowani, no ale będzie ślisko, więc musimy uważać. A dajcie znać w komentarzach, kto takie lodziki jakby mały jadł, bo ja tak. Wchodzimy właśnie na ten lodowiec. Już początki, jak widzicie, trudne. Trzeba się spiąć do góry. Ojej, poślizgnąłem się oczywiście już na pierwszym kroku. Ale widoki super. No ja nigdy nie szłam tak między lodem. Więc to jest na pewno jakieś nowe doświadczenie. Spójrzcie, jaki czysty lód. No, taki niebieski. Jak widzicie, nie jest łatwo. Zostawiliśmy na tym lodzie swój znak. Także jesteśmy gotowi, żeby ruszać dalej. Czola pas nam się pokazała. Jeszcze będzie trzeba wejść na te skały. Tam już są jacyś ludzie. A jak widzicie, mamy jeszcze trochę do niej. No ale już wiemy, co nas czeka przynajmniej. Cała ekipa została z tyłu. Przewodnik nie ma siły. Nasz porter też. Tam ledwo co idą, a naprawdę stoją. A my idziemy się wspinać. No. Nie ma lipy, nie będziemy się zatrzymywać. Co najwyżej zapadać. Jesteśmy hardkorzy. Czola pas w pełnej okazałości. Jesteśmy już dosłownie pod nią. No i Gabi ma wam coś do powiedzenia. Jakby to zapadać. Ja mam fantastyczny pomysł. Niech ktoś tutaj przyniesie parę laseczek dynamitu i przebije tunel na drugą stronę. Wszyscy byliby szczęśliwi. Nie trzeba byłoby tam wychodzić. Ja jeszcze nie wiem, jak się tam wychodzi. Ale to nie wygląda dobrze. Skończył się śnieg. Wchodzimy już na skałę. Zaraz będziemy na samej górze. Jak widzicie, są łańcuchy. Jakby ktoś potrzebował pomocy. No ale póki co damy radę bez. Aha. Zobaczymy zaraz. Dobra. Jednak łańcuchy się przydają. Także korzystamy. Zrobiliśmy to. Jesteśmy na przełęczy. Mało tego, weszliśmy tu jako pierwsi, więc jesteśmy super zadowoleni. Ale wiecie, jaki jest urok przełęczy? Teraz trzeba z niej zejść. Aha. A mamy super widoki, patrzcie. Z każdej strony. Dzisiaj spaliśmy w dżungli. Jest to miasteczko położone najbliżej tej przełęczy. I wejście tutaj zajęło nam ponad 3 godziny. Także pamiętajcie o tym, że takie 3 godziny i to bardzo, bardzo intensywnego wejścia to jest szybko. My polecamy zrobić to wolno. Z tej perspektywy może to nie wygląda, jakby to było ciężkie i wysoko, ale ja naprawdę współczuję tamtym ludziom, co dopiero będą tutaj wchodzić. To było wymagające, zwłaszcza, że wiecie, to jest ponad 5000 metrów nad poziomem morza. Więcej osób doszło, a my na razie jemy czekoladkę. Dostaliśmy trochę chleba tybetańskiego, który smakuje jak... Oreo. Tak, chleb tybetański, który smakuje jak pączek i dostaliśmy też Oreo. Także w górach smakuje. Tak. Bo na nizinach to ja nie lubię Oreo, ale w górach to po prostu jem codziennie. Jest pyszne. Także świętujemy. Nastał też handel wymienny. Ja dostałem Marsa, za to dałem Snickersa, więc za to dostałem Oreo, a my poczęstowaliśmy czekoladą. Wiecie, biznes robi się wszędzie. Musicie przyznać, że ten kocioł wygląda naprawdę niesamowicie. Szczególnie jak się wie, że to wszystko białe, które widzicie, to jest lodowiec. To jest lodowiec, w którym szliśmy i widzieliście na pewno, jak ostre są niektóre części tego lodowca.
Pojedliśmy, potańczyliśmy, a teraz pora na zejście. Tutaj jest znacznie więcej śniegu i lodu na trasie, także trzeba bardzo, bardzo ostrożnie iść i źle się idzie. Ja powiem tak, jak wam agencja mówi, że nie potrzeba raczków, to weźcie ze sobą raczki. Nie słuchajcie ich. One naprawdę by tu się bardzo przydały. Dokładnie, ale mam nadzieję, że i tak sobie damy radę. Przepraszam za mój kaszel, ale się nabawiłam kaszlu na wysokości. Schodzimy już, powinno być lepiej na dole. Ale ogólnie, jak przez ostatnie 2-3 dni w ogóle mnie głowa nie bolała, tak tutaj jak wychodziliśmy z tego 4800 na 5420, to no głowa nas bolała na tym wyjściu i na górze. Dlatego schodzimy od razu i nas wysokościówka nie będzie łapać. Tutaj przed chwilą nasz przewodnik zjechał na tyłeczku. Mikołaj próbuje nie zjechać. O, brawo, udało mu się. Ale ja chyba się położę i zjadę na tyłeczku. Tutaj jak widzicie, schodzi się ciężko. Tam idzie ekipa przed nami. No mam nadzieję, że damy radę. Nie jest łatwo. This is Santos, our mountain god. He doesn't need any rope. A my się tu męczymy na linach. A on sobie idzie bokiem. I tak to wygląda. Tak się chodzi tu po Himalajach. Wędrówka linami się nie kończy. Dodatkowo zaczął padać taki ostry śnieg. Ale nie poddajemy się. O, właśnie się urwała tam lina. To się mówi, well, that was fun. Słuchajcie, zeszliśmy właśnie ze 150 metrów po linach. Aha. Sam lód, sam śnieg. Nie wiadomo, co się dzieje, jeszcze trzeba się wymijać. Ale daliśmy radę. Pokaż, Gabi, gdzie jesteśmy teraz. Jeszcze przed chwilą byliśmy w tamtym miejscu, a teraz już jesteśmy dosłownie ze 150 metrów niżej. Ale na pewno zapamiętamy to zejście na długo. Było dużo zabawy. Jak to mówią, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Dosłownie przeszliśmy 5 metrów i patrzcie, co tutaj się zaczęło. No łańcuchy. Jej! Patrzcie, patrzcie, co odkryliśmy. Widzicie tą ścieżkę tam? To już niedaleko, jeszcze tylko paręset metrów. Ale jeszcze miała być jedna przełączka na wysokości 500, więc być może będzie jeszcze podejście przed zejściem. Oby nie. Idziemy dalej. Liny wzywają. Patrzcie, tutaj za Mikołajem jest kolejne jeziorko, trochę wyschnięte. No ale cóż, taki trochę, nie wiem jak nazwać ten obraz, same kamienie. Obraz nędzy i rozpaczy. A my przyszliśmy do Gokiori dlatego, że Mikołaj 20 lat temu dostał książkę i tam widział przepiękne niebieskie jezioro. Więc tego właśnie poszukujemy w tej dolinie. No mam nadzieję, że będzie inny niż to. Patrzcie się, jak tam przed nami się wyłoniła nasza trasa. Naszego domku w ogóle nigdzie nie widać na horyzoncie, także zobaczymy, gdzie pójdziemy. Słuchajcie, zeszliśmy. Udało nam się stracić pewnie do 300 metrów wysokości. Naprawdę super przeżycie, ale cieszymy się, że już jesteśmy poza tym przeżyciem. To jest nasza dolina teraz, ale niestety dowiedzieliśmy się, że jeszcze musimy przejść przez tamtą górę. I to nie tą najbliższą, tylko tą dalszą. To najwyższą. I pan mówi, że najniższa. Pan mówi, że to ta mała. Także jeszcze trochę nas drogi czeka. Ja już się nie mogę doczekać, aż się napiję herbaty, bo moje gardło już nie działa. Naprawdę z gardłem koniec. Ale możemy wam pokazać, gdzie byliśmy. Nawet nie widać szczytu. Stąd chodziliśmy. Ja współczuję tym ludziom, co tam wychodzą. Ale jak to Subasz mówi, wiecie, to są góry. Raz w górę, raz w dół, raz w górę. I tak się idzie. Poza tym on mówi jeszcze jedno. Góra to jest to, na co myśmy teraz wleźli i zleźli. A to jest lekko pagórek. Dokładnie. Tak samo Kalapatar. To nawet nie jest żadna góra, a my tak zdychaliśmy wczoraj, jak tam wychodziliśmy. Ja tylko oficjalnie chcę powiedzieć, że ja oficjalnie sprawdziłem w encyklopedii, oficjalnie jest. O! I nawet, chociaż nie wiem, bo wyjaśnijmy to, bo zaraz będzie hejt na mnie za wszystkie moje liczby, które zawsze mylę.
Ja przez całe życie wiedziałem, że kalapatar ma 5545. Wczoraj sprawdziłem w internecie, na 10 stronach było inaczej. Także ja nie wiem, ile ma kalapatar, czy 5,5, czy 5,6, czy 5,7. W każdym razie dla nas to była bardzo wysoka góra Tak. i na tym się skupimy. No i teraz widać czola z drugiej strony w całej okazałości. Jak widzicie, z tamtej strony to była dziecinna ścieżka, a tutaj kawał ściany. Ale już jest za nami. Teraz idziemy w miarę porównym. No i zostało nam kilka kilometrów do naszej lodży. Wyszliśmy do zakrętu i wiecie co, rewelacyjna wiadomość, nie musimy wychodzić na sam szczyt. Idziemy tylko tam. Wow, 5100. 5100 przed nami. Wiecie jak to jest, dochodzi się bliżej i co odkryliśmy, że za tą górą jest jeszcze jedna góra. Także ja mam tutaj pomysły takie, żeby polecieć tutaj. Patrzcie, w dół jest strasznie, nie wiem czy to widać, ale tutaj jest taki wielki klif. Jakby tak sobie przelecieć na drugą stronę, byłoby tak fajnie. Siedzimy sobie tutaj chwilę, odpoczynek przed zejściem i podejściem i moje przemyślenia śmierdzę. A moje kaszle. A moje... Ja też widzę jeden plus. Oboje mamy zatkane nosy, Tak. więc nic nie czujemy. A mi nos boli, także zaraz mi odpadnie chyba. Ja tu codziennie piję z góralami, to wiecie jak jest. No. W chmurach chowa się Cho-Oyu, jedna z gór, która ma powyżej 8000 metrów. Też przez wielu uznawana za jedną z łatwiejszych do wejścia. Mam nadzieję, że jutro zobaczymy ją w pełnej okazałości. Tak, jutro zobaczymy ją w pełnej okazałości, bo przecież zrobiliśmy Chola, a jutro idziemy na Cho-Oyu. Jak Chola jest, no to Cho-Oyu, co za, wiecie, co za różnica, nie? Walimy od razu w górę, 3000 metrów wyżej niecałe. Damy radę. Coraz bliżej, ale powiem tak, ta biała flaga tam, to się śmieje z nas, tak powiewa. Zaczął znowu wiać taki zimny wiatr, trochę pada śnieg. To symbolizuje nasze poddanie. Tak, ta biała flaga symbolizuje nasze poddanie. Ostatnie kroki dzielą nas od Chola Pass 2 i prawie 5200. Oczywiście zaczął padać śnieg, jest super, ale obiecali, że na dzisiaj ostatnie podejście. Trzymamy się tego, że już więcej do góry nie będzie. Mamy nadzieję. Jej! Jesteśmy na szczycie. Za pół godzinki powinniśmy być w schronisku. Jednak przekroczyć dwie bariery 5000 metrów to jest wyzwanie. No i cóż, przepraszam, schodzimy szybko, bo naprawdę bardzo, bardzo mocno wieje i pada śnieg. Takie widoki prezentują się z drugiej strony. Powiem wam, że tam chyba widzę jakąś mieścinkę. No dobra, przyznaję się, to nie była wioska, to był śnieg. A trasa jeszcze przed nami długa, ale biegniemy, bo naprawdę jest zimny wiatr i taki gradośnieg uderza prosto w twarz. Panowie jak zwykle nie byli precyzyjni. Musicie brać to pod uwagę przy chodzeniu po Himalajach. Miało być 6 km, już jest ponad 8, a pokazuje nam, że jeszcze 1,5. Także trzeba naprawdę bardzo mocno podchodzić z dystansem do tych kilometrówek. Widzimy już jakąś wioskę na horyzoncie. Mam nadzieję, że to nasza. Ale za cholerę nikomu tu nie wierzę. Zrobiliśmy dzisiaj prawie ponad 50% więcej trasy niż powinniśmy. No cóż, takie mają tu wyliczenia. Ja mam nadzieję, że pierwszy ton na trasie będzie nasz, a nie na pewno nie. Do ostatniego jak zwykle. W końcu docieramy. Jesteśmy coraz bliżej tej mieściny, położonej tam w dolince. A na razie trzeba uważać na kamienie. Nogi już są dosyć zmęczone. Także idziemy powoli, żeby tylko nie było żadnej wywrotki na ostatnich metrach. Patrzcie, tutaj nawet mają górski raj. Ciekawe, w którym my będziemy spali. Górski raj brzmi zacnie. Dotarliśmy z 6 km w górach wysokich, zrobiło się ponad 10, więc troszeczkę jesteśmy zmęczeni. Teraz idziemy do naszej lodży. Lodża oczywiście ostatnia w mieście. Co zrobić? No, może dzięki temu jutro będzie krócej o te 200-300 metrów. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby się pożegnać. Mamy nadzieję, że Chola Pass wam się podobała.
że drugie przejście również, lodowiec, no i w ogóle nasza cała trasa, pomimo tego, że pogoda była raczej średnia. Pamiętajcie, żeby dać lajka, zasubskrybować, napiszcie jakiś komentarz, chętnie na wszystkie odpowiemy. A my tymczasem idziemy na jakiś obiadek. Dzięki wielkie za wszystko. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa. No jednak nie raj, a hotel Kumbila. Tam będziemy nocować. Tutaj też gotują wodę w sposób himalajski. Proszę tylko zobaczyć. Chcemy znaleźć nasz pokój na samym końcu, tak jak lubimy. I to jest nasz pokój. O, super. Z takim widokiem. Mam nadzieję, że będzie rano coś widać. Dostaliśmy mały upgrade. Nastąpiła zmiana pokoju. Patrzcie. Wiecie co mamy? Toaletę w pokoju. Chyba będę na niej siedzieć całą noc. A ja umyję zęby. Dokładnie. I umyjemy zęby. Bo wiecie jak to jest. Powyżej 5000 metrów to tak raz dziennie jest okej. Pozdrawiamy wszystkie dobre inicjatywy z Polski. I nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Ale ta jest naprawdę super. W oczekiwaniu na lunchik, bo jest dopiero po 13, gramy sobie w Chińczyka. Na takim super sunroof. Sandek. Jak się to mówi po polsku? Tarasie słonecznym. Jesteś zadowolony z mojej polszczyzny? Bardzo. Dziękuję. Zmęczony.